Bez Waszej pomocy kanał Kulisy Sukcesu nie będzie się rozwijał, więc jeżeli możemy, to prosimy o lajki, komentarze. Was to nic nie kosztuje, a nam naprawdę może pomóc i zwiększać nasze zasięgi. To co? Możemy liczyć na Wasze wsparcie? Jeżeli tak, to startujemy z odcinkiem specjalnym. Dziennie ze smartfonów korzystamy od 2 do 5 godzin. Z kolei badania przeprowadzone przez firmę Microsoft w 2020 roku pokazują, że średni czas koncentracji uwagi to około 8 sekund. Jednocześnie nasza koncentracja uwagi zmniejsza się, gdy korzystamy z urządzeń mobilnych w porównaniu do sytuacji, w której mamy się na czymś skupić bez korzystania z nich. I to właśnie smartfony i home office należą do najczęstszych tzw. rozpraszaczy uwagi. Na pewno każdy z Was doświadczył takiej sytuacji, że na przykład siadacie do napisania ważnego raportu, a tu kolega w pracy przychodzi i mówi chodź na kawę, albo na przykład zaczynacie naukę powiedzmy języka obcego, a w telefonie dzwoni powiadomienie, że ktoś do Was właśnie napisał, przykładowo na Messengerze. Znacie to? I właśnie dzisiejszy odcinek specjalny będzie poświęcony sposobom na utrzymanie uwagi. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo priorytet pojawiło się w potocznym języku około XV wieku. Co ciekawe, wtedy nie było używane w liczbie mnogiej. To oznacza, że ludzie nie mieli wielu priorytetów, tak jak jest to dzisiaj. Dziś każdy ma bardzo dużo ważnych spraw do załatwienia, każdy ma do odhaczenia różnego rodzaju priorytety. Mając tak dużo istotnych rzeczy do zrobienia, ciężko nam się skupić na danej rzeczy, ale ja Wam będę chciała pokazać kilka technik, które mogą być przydatne. Z badań przeprowadzonych przez University of California wynika, że gdy nasza uwaga jest rozproszona, może nam zająć nawet 23 minuty, aby powrócić do zadania, które robiliśmy przed rozproszeniem. Posłuchajcie więc, co pomoże Wam być bardziej skupionym i w związku z tym bardziej produktywnym. Po pierwsze, zorganizuj swój czas. Stwórz harmonogram i postaraj się trzymać go jak najbardziej. Przydziel sobie konkretne zadania na konkretny czas i stwórz sobie plan działania na cały dzień. Po drugie, wyeliminuj rozpraszacze. Usuń wszystko, co może odciągać Twoją uwagę. Przykładowo telewizor czy media społecznościowe. Bardzo ważne jest też robienie przerw. Ustal sobie czas na przerwy i odpoczynek. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko wyczerpania i poprawisz swoją wydajność. Również utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia organizmu jest istotne dla utrzymania wysokiego poziomu energii i skupienia. Warto korzystać z technologii. Istnieją różne narzędzia, takie jak aplikacje do śledzenia czasu, które mogą pomóc Ci w organizacji i skupieniu się na zadaniach. Trello to narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami, które umożliwia tworzenie tablic i list, a także przypisywanie zadań i konkretnych terminów konkretnym osobom. Asana to kolejne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje takie jak przypisywanie zadań, zarządzanie terminami, komunikacja w zespole i wiele innych. Z kolei aplikacja Rescue Time śledzi czas spędzany na komputerze i telefonie, a następnie generuje raporty i analizy, które pomagają zrozumieć, jak spędzamy czas i jakie aplikacje lub strony internetowe nas rozpraszają. Inną apką jest aplikacja mobilna Forest. Pomaga ona w utrzymaniu skupienia poprzez stymulowanie wzrostu drzewa, które rośnie wraz z upływem czasu, gdy użytkownik pozostaje w aplikacji i nie korzysta z innych aplikacji na telefonie. Pomodoro Timer to prosty stoper, który opiera się na technice polegającej na cyklicznym podziale czasu na okresy pracy i przerw. Wracając do tego, co jeszcze pomaga w koncentracji, nie można nie wspomnieć o ćwiczeniach fizycznych. Poleca się trening siłowy, który może pomóc w zwiększaniu poziomu energii i poprawie koncentracji poprzez uwolnienie endorfin i podniesienie poziomu hormonów stresu. Również pływanie czy skakanka to aktywności, dzięki którym poprawi się Wasza koncentracja. Z kolei cardio na rowerze to ćwiczenie, które pomaga w poprawie wydajności mózgu. Według badań przeprowadzonych przez American Psychological Association zaledwie 44% Amerykanów jest w stanie skutecznie przeprowadzać jednocześnie więcej niż jedno zadanie. Także jak sami słyszeliście, nie jest dobrze, więc warto ćwiczyć swoją koncentrację uwagi. Oto kilka powodów, dlaczego jeszcze warto ćwiczyć koncentrację. Poprawa skuteczności. Kiedy skupiamy się na jednym zadaniu, jesteśmy w stanie wykonać je skuteczniej i z większą precyzją. Zwiększanie produktywności. Kiedy jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy w stanie wykonać więcej zadań w krótszym czasie. Lepsze wyniki. Koncentracja pozwala nam na skupienie się na szczegółach i dokładne wykonanie zadania, co prowadzi do lepszych wyników. Lepsze zrozumienie. Kiedy jesteśmy skupieni na zadaniu, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć jego wymagania. Redukcja błędów. Kiedy jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy bardziej skłonni do unikania błędów, ponieważ jesteśmy bardziej uważni.
Lepsze podejmowanie decyzji. Kiedy jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania przemyślanych decyzji. Lepsze radzenie sobie ze stresem. Kiedy jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy w stanie lepiej radzić sobie ze stresem, ponieważ jesteśmy bardziej uważni i świadomi swojego stanu. Lepsze poczucie kontroli. Kiedy jesteśmy skoncentrowani, mamy większe poczucie kontroli nad swoim życiem, ponieważ jesteśmy bardziej skłonni do realizowania swoich celów i zadań. Oczywiście multitasking nie zawsze jest zły, bo na przykład prasując koszulę czy spodnie możecie słuchać wywiadów na kanale Kulisy Sukcesu, ale pamiętajcie, im więcej rzeczy robicie naraz, tym trudniej o lepsze efekty. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.